Kiedy w internecie pojawił się Napster i inne serwisy dzielenia się plikami, w tym wciąż używane dziś powszechnie torrenty, producenci muzyki, filmów czy gier komputerowych rozpoczęli krucjatę przeciw internetowym piratom. Do historii walki z piractwem przeszedł zastosowany w 2005 roku pomysł firmy Sony BMG. Była to wówczas jedna z 4 największych wytwórni fonograficznych na świecie. Co wymyśliło Sony? Jak producenci treści starają się je chronić przed nieautoryzowanym użyciem? I co z tego wynika dla nas, konsumentów? Jeśli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Firmy fonograficzne, producenci filmów czy twórcy gier i oprogramowania bardzo mocno odczuli skutki rozwoju internetu i cyfryzacji treści. Jak grzyby po deszczu zaczęły się pojawiać platformy, na których internauci dzielili się między sobą muzyką, filmami, grami, a także oprogramowaniem. Oczywiście nie płacąc za to firmom ani grosza. Do walki z piractwem zaprzęgnięto technologię pod nazwą DRM – Digital Rights Management. DRM to techniczne zabezpieczenia, pewne algorytmy dołączane do treści, które sprzedawane były na przykład na płytach CD, DVD czy w postaci plików. Ich celem było zabezpieczenie takiej treści przed nieautoryzowanym użyciem. Za pomocą DRM-ów firmy określały zasady korzystania z produktów, które zostały legalnie zakupione. Na przykład płyty CD nie można było odtwarzać w komputerze, a tylko na odtwarzaczach stacjonarnych, aby jej nie skopiować. W przypadku gier ograniczono liczbę możliwych instalacji. Ale gdy padł nam na przykład jakiś ważny podsystem w komputerze, DRM-y często nie pozwalały na ponowną instalację takiej gry. W 2005 roku firma Sony BMG wpadła na pomysł dołączania do płyt z muzyką zabezpieczenia, czegoś w rodzaju wirusa o nazwie rootkit. W tego rodzaju zabezpieczenie zaopatrzone było aż 22 miliony wydanych wówczas płyt. Po włożeniu płyty do komputera programik się tam instalował i stawał się niewidzialny dla użytkownika. Ale przekazywał firmie dane z takiego komputera, na przykład na temat zachowań użytkownika dotyczących słuchania muzyki. Poza tym uwrażliwiał system na cyberataki i bardzo trudno było go odinstalować. Działał więc trochę jak oprogramowanie o nazwie Trojan, koń trojański. Kiedy sprawa wyszła na jaw, wybuchł skandal, a Sony musiało publicznie przeprosić swoich klientów i wymienić im zabezpieczone płyty. Czy DRM-y faktycznie mają efekt antypiracki? Wielu badaczy i ekspertów jest zdania, że niekoniecznie. Po pierwsze dlatego, że każde zabezpieczenie da się złamać, nawet jeśli takie działanie jest niezgodne z prawem. Po drugie, DRM-y utrudniają życie przede wszystkim legalnym użytkownikom, bo ograniczają ich prawa. Na przykład grę należy nie tylko zarejestrować, ale grać można wyłącznie na komputerze podłączonym do sieci. Tymczasem w wielu systemach prawnych istnieje zapis o tak zwanym dozwolonym użytku, co oznacza, że na przykład muzykę na CD czy film na DVD można na własne potrzeby skopiować. Po trzecie, wiele badań pokazało, że jeśli jakaś treść nie byłaby dostępna za darmo, w tak zwanej wersji pirackiej, to część konsumentów by jej po prostu nie kupiła. Na szczęście część producentów treści zrezygnowało z zabezpieczania swoich produktów i zaczęło rozwijać nowe sposoby zarabiania na swoich treściach. Ale o tym dowiecie się z innych filmików. Linki znajdziecie w opisie pod filmem.